Dzisiaj jestem w fabryce domów z kartonu i ze sklejki, które są produkowane właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz jestem, i przewożone gotowe razem z wyposażeniem wnętrz w ich docelowe miejsce. Cześć, nazywam się Natalia, jestem architektem i prowadzę dla Was platformę Savagaia, na której edukuję o ekologicznej architekturze, budownictwie oraz urządzaniu wnętrz. Sektor budownictwa odpowiedzialny jest za prawie 40% światowej emisji dwutlenku węgla. Dlatego tak ważne jest, aby zmienić sposób myślenia i budowania. A ja jestem tu po to, aby pokazać Wam wszystkie dostępne możliwości oraz udowodnić, że budowanie w zgodzie z naturą wcale nie jest takie trudne i nie musi być bardzo kosztowne. Wróciłam właśnie z dwumiesięcznego pobytu w Holandii, gdzie nagrywałam najbardziej innowacyjne i ekologiczne budynki mieszkalne. Każdy nowy odcinek będzie pokazywał się w czwartek na moim kanale na YouTube. A tymczasem zapraszam Was do obejrzenia pierwszego odcinka o domach z kartonu, które powstają w małej fabryce, a w zasadzie manufakturze w Amsterdamie. Zamawiając taki dom, dostajemy gotowy produkt wraz z wyposażeniem wnętrz, wszystkimi instalacjami, wodą, prądem. W zasadzie, kiedy przyjeżdża do nas na działkę, możemy się do niego wprowadzić. Oglądajcie. Jestem już po oprowadzeniu w fabryce, idę obejrzeć dom pokazowy. Jestem zafascynowana tym, co się tutaj dzieje i całą tą fabryką. Kocham fabryki i chciałabym mieć kiedyś swoją własną fabrykę. Zwłaszcza taką, gdzie robi się ekologiczne rzeczy z ekologicznych materiałów. No dobra, wchodzimy. Wow. Dom, w którym jestem, jest domem modułowym. Oznacza to, że składa się z powtarzalnych elementów, które można dowolnie ze sobą łączyć jak klocki, uzyskując odpowiednią wielkość budynku dostosowaną do naszych potrzeb. Co więcej, jeśli któregoś dnia uznamy, że nasz dom jest za mały i potrzebujemy na przykład jeszcze jednego pokoju albo gabinetu, to możemy domówić dodatkowe moduły i zamontować je w dowolnym miejscu, powiększając tym samym nasz dom. Głównym materiałem, z którego powstają domy, jest karton, a karton to materiał w 100% z recyklingu. Pewnie myślicie sobie, no dobra, a co z wilgocią, co z deszczem? Nie martwcie się, domy doskonale sprawdzają się w deszczowym i zimnym klimacie. W końcu zostały wymyślone w Holandii. Jak to działa? Zaraz Wam opowiem. Dzięki temu, że dom jest zaprojektowany i wytworzony kompleksowo w jednej fabryce, wszystkie rozwiązania są głęboko przemyślane i dokładnie wykonane. Mamy tu szereg sprytnych rozwiązań, pozwalających zaoszczędzić dużo przestrzeni. Zobaczcie na przykład na to krzesło hybrydę. So it's the chair for the table, and then you actually can use an easy click here. You can just turn it into the lounge. When the friends are over. Oh, sit down. So it's like low lounge. Are you comfortable? Yeah, it's really Cool. nice. And that's the trick, that you have a comfortable lounge chair, but also a very comfortable sitting chair for sitting at the moment. nice. Yeah, this is also really nice detail. It's out of recycled plastic. It's plastic. Yeah. But it's some kind of metal. Yeah, it that looks changes like color. So we have different options. This is our newest update. We recycle it by ourselves. So it's a recycled plastic. A tu mamy taki mały pokoik. Nie chciałabym w nim mieszkać, bo jest
to strasznie klaustrofobiczny, ale jest to jakiś pomysł, jest tu rozkładane łóżko ze ściany. Here all the trick is that down here, that's the connection to the ground system. And it comes into the house just on this little spot here, so it's very all on one set. And then you have the water pipes coming up, electricity here. Here you have directly the measurements, how much water you're using. Okay. And you can easy access this, and this is for the heat. And, you push it here, yeah, and then you open it like this. And then, yeah, it's insert, yeah. Cool. Yeah, and here you have the storage for the laundry machine. Oh, Yeah, so you actually have a full-size bathroom. Here we have I was the... wondering what was here, but I didn't open it. I don't know Yeah, why. you can open everything. It's a laundry machine, you have some space for your vacuum, for example, you have the water heater in here. Chcecie zobaczyć, jak powstają takie domy? Chodźcie, pokażę Wam fabrykę. Ciekawa jest historia, skąd w ogóle powstał pomysł na stworzenie takich domów. Otóż miały być one odpowiedzią na niszczycielskie kataklizmy, powodzie i tornada. Pewien pan wiele lat temu zaczął konstruować maszynę, która umożliwiałaby bardzo szybkie wykonanie tymczasowych domów schronów dla osób, które straciły swoje domostwa w wyniku jakichś kataklizmów. Jednak nie miał wystarczająco dużo czasu ani pieniędzy na dokończenie swojego dzieła i maszyna przez wiele lat kurzyła się przykryta jakimiś płachtami w kącie fabryki. Aż któregoś dnia odnalazł ją założyciel Vickell House, który postanowił ją wykorzystać i być pierwszą osobą, która produkuje domy z kartonu. A oto ta maszyna. Na specjalne stelaże ze sklejki nawijanych jest kolejno 12 warstw kartonu. Później następuje przerwa technologiczna, w której prowadzone są wszystkie instalacje, kable, rury i tym podobne, po czym owija się kolejnych 12 warstw kartonu, czyli łącznie mamy 24 warstwy. Zobaczcie, tak wygląda gotowy moduł tuż po zdjęciu z maszyny. Dom pokazowy, w którym byłam, wykonany jest z 8 takich modułów. I jest to najczęściej wybierana wielkość domu. Kolejnym etapem jest wykończenie ścian od wewnątrz. Wykorzystywana jest do tego sklejka, która pokrywa zarówno podłogę, ściany, jak i sufit. System modułowy pozwala nam na skonstruowanie domu o dowolnej wielkości poprzez dokładanie kolejnych elementów o powtarzalnych wymiarach. Dzięki specjalnemu elementowi, czyli połączeniu bocznemu, możemy dodawać kolejne moduły obok. Jest to proste niczym budowanie z klocków. I na koniec warstwa, dzięki której budynek staje się odporny na działanie wody, czyli membrana wodoszczelna oddychająca. To jest przekrój przez ścianę i od wewnątrz mamy drewno klejone, 12 warstw kartonu, przerwę, w której idą instalacje, znowu 12 warstw kartonu i elewację. Tyle. Chodźcie, pokażę Wam jeszcze na zewnątrz, w jaki sposób przytwierdzamy budynek do gruntu. A na samym końcu będą krótkie pytania i odpowiedzi, w których dowiecie się, jaki jest koszt tych domów oraz ile przeciętnie trwa produkcja. Są dwa sposoby na zamontowanie budynku na działce. Pierwszy z nich jest standardowym rozwiązaniem. Klient przygotowuje na działce betonową płytę fundamentową, do której przytwierdzany jest dom. Właśnie w taki sposób został zamontowany ten dom pokazowy. Drugą metodą, o wiele mniej inwazyjną dla gruntu i dla środowiska, jest montaż takich specjalnych długich śrub, które wkręcone są w ziemię, a następnie montuje się na nich belki, do których przykręcony jest dom. Proste, szybkie i łatwo demontowalne. Ja zdecydowanie jestem zwolenniczką tej drugiej metody. Yeah, so it's a modular system, so it really depends how big you want your house and what you need. But we averagely say like a 6-segment house takes from the Wickell machine till the end about 2 weeks. At the moment we have a waiting line from 6 to 7 months, I heard. Yeah. That's a lot. Yeah. So we prefab everything in here, and then we collect it and bring it together and transport it to the location, and then it comes there in a modular system, and then we pull it together and install it all. And the only thing what you need as a customer to do at the end is connecting the house to the ground system, and then you can basically move in.
but it's complicated because if you have like a basic house with only electricity in it, and you start with, say, something like 3 or 4 segments, you have like the facades with the glass in it, and that's more expensive than a standard segment with anything in it. So then you have the most expensive part of the house you have already, and then you pay like 30,000-40,000 for 4 segments. And if you want like a living house to stay in it, yeah, I think most of it is 8 segments. Then you pay around 60,000-70,000, and with everything included, you're underneath the 100,000 with building it on location and everything. To by było na tyle, jeśli chodzi o fabrykę, a w zasadzie manufakturę domów ekologicznych z kartonu. Jeśli Wam się spodobało, zasubskrybujcie kanał. Tutaj w prawym górnym rogu macie ikonkę, w którą należy kliknąć. Warto zasubskrybować, ponieważ w każdy czwartek będzie wychodził nowy film z cyklu Holandia – ekologiczne domy. Dajcie znać również, czy zaciekawił Was temat domów z kartonu i czy chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat. Ponieważ jeden z nagrywanych przeze mnie domów jest domem off-grid, czyli samowystarczalnym. Jeśli chcielibyście o nim usłyszeć lub go zobaczyć, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Budujmy razem zdrowszy świat. Savagaya.